Siemanko, na dzisiaj przygotowałem etui na klucze, więc od razu przechodzimy do roboty. Wykonamy ręcznie szyte etui na klucze z takim dodatkowym wzorkiem. Wszystkie niezbędne informacje, jak długości paska, szerokości, średnice otworów, wszystko będzie na dodatkowym opisie do wykroju. No i standardowo wycinam to, odrysowuję na brystol, no i wycinamy za chwilę ze skóry. Miękki ołówek i od razu otwory. Te otwory można wykonać z jednej strony, tak jak ja to zrobiłem. Będę je wykonywał przez dwie warstwy skóry po sklejeniu, ale jeśli będziemy to robili całościowo, no to wtedy wyznaczamy wszystkie i przez jedną warstwę skóry robimy poszczególne dziurki i dopiero później łączymy to przy szyciu i klejeniu. Odrysowuję więc etui na klucze na skórze. Wykorzystuję skórę roślinnie garbowaną, licową, 2 mm, no ale możemy użyć jakąkolwiek inną. Najważniejsze, żeby raczej nie była już grubsza niż te 2 mm. Super sprawdzą się jakieś ścinki. Chromówka też będzie do tego się super sprawdzała. Pomijamy polerowanie krawędzi, możemy tylko ewentualnie pomalować je, no ale też to nie jest takie konieczne. I wzorek mam gotowy. W kolejnych etapach będę fazował i polerował te krawędzie, no i później będę sklejał to na pół. No i teraz jeszcze jest taka kwestia, w zależności jakiej skóry użyjemy, to złożenie na pół może być takie jak tutaj, że nawet mocno ściskając, ciężko jest tutaj to miejsce docisnąć do końca, żeby nie było szczeliny. No i co w takim przypadku zrobić? Najlepiej byłoby tutaj ścienić kawałeczek skóry, żeby ona była zwyczajnie cieńsza i bardziej podatna na zginanie. Są do tego specjalne narzędzia. Możemy także naciąć tutaj jakiś rowek, ale dużo prościej jest skorzystać z tego najzwyklejszego noża, czyli składamy ten element ze skóry na pół, licem do środka, tak żebyśmy mieli mizdrę na wierzchu i po prostu ścinamy kawałeczek. Jak ściąłem to na zgięciu, to po wyprostowaniu zrobił mi się tutaj taki kanałek, wgłębienie na zgięciu. I dzięki temu bez większego wysiłku jestem w stanie docisnąć te dwie warstwy skóry, żeby nie było szczeliny. I teraz z drugiej strony tak samo zginam ostrożnie, tylko z tym nożem. Nie za dużo, kawałeczek dosłownie pół milimetra na grubości i ładnie mi się wszystko składa. Więc teraz przeszlifuję te krawędzie, fazowanko i polerujemy. Po dziurkaczach ta krawędź jest i tak lekko zaoblona, więc fazowałem tylko proste odcinki. Podobnie spróbuję zrobić od spodu. W miarę przyzwoicie udało się wypolerować. Teraz nakładam cienką warstwę kleju, na około 4-5 mm od krawędzi. Odkładam teraz to do momentu, aż ten klej będzie całkowicie przezroczysty. To już mamy gotowe do klejenia, więc najbardziej mi zależy na początku, żeby te przednie części były równo.
I teraz druga strona. Tak to się prezentuje. Zostawiam to na razie do wyschnięcia. Wszystko już podeschło. Zajmiemy się wstępnym obrobieniem krawędzi. Wykonamy otwory, przeszyjemy i dopiero końcowa polerka. Także z grubsza to najpierw wyrównam. Tak wygląda krawędź po wstępnym szlifowaniu. Teraz robimy otwory. Standardowo otwory na maszynie. I bardzo cichy, super skuteczny sposób. Jeśli ktoś robi jakieś wyroby ze skóry w mieszkaniu, no to jest całkowicie bezgłośny. Nie przeszkadza sąsiadom jakimś stukaniem młotkiem czy innymi odgłosami. Szycie warto zaczynać od tej strony, ponieważ końcówki naszych nici będą tu. Więc tutaj mamy pełną nić, pełną pętlę. Nie ma szans, żeby cokolwiek nam tutaj wyszło, a jednak największe tutaj będą siły działały, takie rozciągające, jak będą te klucze wkładane i wyciągane. Więc taka moja sugestia, żeby właśnie zaczynać szef od tej strony. Jak zrobimy na odwrót, no to tu będą końcówki nici. Jeśli będzie jakaś cieńsza nić, albo szef będzie taki mniej dociągnięty, no to jest szansa, że jak to będzie pracowało, no to ta końcówka gdzieś tam z czasem będzie wyciągnięta. Całość mam zeszytą i teraz będę sklepywał szef. Pozostało nam już tylko wykończenie krawędzi i dorobienie paska. Krawędzie wypolerowane. Etui na klucze mam już wykończone. Jeśli chcesz zobaczyć, jak to wykonać, to zapraszam Cię na film o wosku do przypalania. Pasek mam już zawoskowany. Pozostały tylko otwory. I za moment kończymy. Etui sprawdzi się do standardowych kluczy. Na dzisiaj to by było już wszystko. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!